Witam serdecznie. Dzisiejszy temat to nawigacje. Zwykła nawigacja ma na celu doprowadzić nas z punktu A do punktu B, ale dla nas, motocyklistów, czasami ważniejsza od tego celu jest droga do tego celu. Najlepiej jakby była kręta, widokowa, piękna. I dzisiaj Wam pokażę nawigację, aplikację Kalimoto, która jest stworzona przez motocyklistów dla motocyklistów. Omówimy ją sobie dzisiaj, pokażę Wam jak na niej planuję trasy, jak eksportować pliki, jak importować pliki i ogólnie omówimy sobie całą tą nawigację. Także zapraszam Was do oglądania. Planowałem ten film nagrać już od jakiegoś czasu. Osoby, które oglądają moje filmy na YouTubie, pewnie widzieli, że ja wspominałem często o tej Kalimoto podczas moich różnych podróży, ponieważ sam korzystam, tak jak już mówiłem, od bardzo dawna z tej aplikacji. I mówiłem też, że nagram kiedyś taki film, żeby ją ogólnie omówić, opisać. I podczas montażu tego filmu wpadłem na pomysł, żeby napisać maila do Kalimoto z zapytaniem, czy by nie mogli przygotować dla Was, dla moich widzów, jakieś kody rabatowe na przykład, nie? I powiem Wam, że dostałem odpowiedź bardzo szybko. Oni się ucieszyli i powiedzieli, że nie ma problemu, zrobią taki kod rabatowy, bo jest wersja premium i wersja darmowa. Różnica między premium a darmową wersją opowiem później w filmie, ale gdyby ktoś po zobaczeniu tego filmu miał ochotę sobie zakupić wersję premium, no to będziecie mieć kod rabatowy RMMOTO20 i 20% upustu przy zakupie wersji premium na rok. Z tym, że kod ten będzie obowiązywać od dnia opublikowania tego filmu, czyli 11 marca przez kolejne 14 dni, czyli do 25 marca. Wtedy będziecie mieli przez te 2 tygodnie 20% upustu, a później RMMOTO 10 będziecie mieli już 10% upustu. Także tylko przez pierwsze 14 dni od dnia publikacji tego filmu. Na początku warto mieć to na uwadze, że Kalimoto jest dostępne na wersje mobilne, czyli z systemem Android lub iOS. Pokażę Wam później, jak ta aplikacja na telefonie wygląda. Ale możecie również planować te trasy na komputerze w domu i to jest właśnie świetne, bo ja tak zawsze właśnie planuję wszystkie moje wyjazdy, tak sobie planowałem właśnie wcześniej na komputerze. I również dostępna jest na urządzeniach typu CarPlay. Apple CarPlay już jest dostępne, na Android Auto jeszcze nie, jak nagrywam ten film jeszcze nie, ale mam zapewnienie od nich, od Kalimoto, że na 100% już na dniach będzie również dostępne na Android Auto. Mnie to bardzo cieszy, bo sam będę w tym sezonie jeździł z urządzeniem takim, który właśnie obsługuje Android Auto, a że jeżdżę na Kalimoto, no to fajna sprawa. Także zaraz Wam pokażę tą wersję najpierw na komputerze, a później Wam pokażę, jak to działa w smartfonie. No dobra, widzicie teraz Kalimoto na moim komputerze. Opowiem Wam kilka słów o tej wersji tutaj komputerowej. Ja tutaj zawsze zaczynam swoje planowanie tras przed jakimkolwiek wyjazdem. Pierwsze, co muszę wspomnieć, to tak, ta nawigacja jest dostępna również offline, czyli ściągacie sobie mapy na smartfona na przykład i możecie korzystać bez internetu. Nawigacja ta utworzy Wam również samemu trasę. Jeżeli nie macie pomysłu, gdzie jechać, no to możecie sobie tylko zaznaczyć, ile kilometrów chcecie przejechać, trasę okrężną i ona sama Wam utworzy całą tą trasę. Zaraz wszystko opowiem, jak to dokładnie działa. Tak jak wspominałem, tu można pobrać sobie aplikację na smartfona. Tu macie również podane dane, które są wyświetlane na trasie, którą już ukończyliście i macie tam właśnie średnią prędkość, maksymalną prędkość, przewyższenia, pochył motocykla, na zakrętach prędkość wiatru i tak dalej. Zaraz Wam to również pokażę. Możecie się również dzielić tymi trasami z przyjaciółmi, ze znajomymi, którzy mają również tą nawigację. No i wiele tutaj blog Kalimoto, również zaraz o nim opowiem. Możecie sobie na tej stronie tutaj trochę poczytać, co i jak. U góry po prawo omówimy sobie tak pokrótce tylko te zakładki. Po prawej stronie mamy wybór języka. Jak widzicie, jest w języku polskim. Logowanie, no to tutaj chyba nie muszę nic opowiadać. Po prostu zakładamy konto, logujemy się. W zakładce więcej mamy tylko jakieś takie informacje jak pomoc, informacja prawna, licencja, ogólne warunki użytkowania i tak dalej. Jeżeli chodzi o kontakt z Kalimoto, możecie do nich pisać bez problemu po polsku. Dostaniecie również po polsku odpowiedź. Cennik. Tutaj się zatrzymam na chwilę, ponieważ
To, co mówiłem wcześniej, jest wersja darmowa i wersja premium. Wersja premium kosztuje teraz na dzień dzisiejszy 59,99 euro. Ja mam w euro, ponieważ ja mieszkam w Austrii, ale wy będziecie mi w złotówkach. Możecie sobie sprawdzić u siebie na stronie, jaka tam cena wam wyskoczy. I to jest cena za rok z góry. Tak jak mówię, no z moim kodem rabatowym minus 20%. Możecie również sobie tygodniową subskrypcję wykupić. Nie bardzo się to opłaci, ale chyba że ktoś na przykład chce sobie przejechać jeden przejazd tylko i wykupić na tydzień, spróbować, no to ok. Tutaj są różnice między wersją podstawową a premium. Ja oczywiście nie będę tego wszystkiego czytał, możecie sobie sami wejść na stronę i poczytać. Od razu wam powiem, że ta wersja podstawowa jest naprawdę bardzo ograniczona. Można planować trasy na niej, ale mało funkcji jest po prostu. No, wersja premium się najbardziej opłaca. Dobra, obok cennika mamy blog. Słuchajcie, fajna sprawa. Tutaj możecie sobie poczytać różne wpisy z różnych państw, o różnych drogach, można się czymś zainspirować. Ogólnie fajna sprawa, jak wy na przykład wybieracie się gdzieś, nie wiem, załóżmy do Albanii, szukacie sobie na tym blogu właśnie różne wpisy z Albanii, tam są różne opisy właśnie dróg, miejscówek, gdzie można pojechać, jakieś trasy, które można sobie pobrać. Także fajna rzecz, można się czymś zainspirować. Obok blogu mamy trasy. Tutaj też się zatrzymam na chwilę. Słuchajcie, to są trasy utworzone przez innych użytkowników Kalimoto. Widzicie, tu są trasy z całej Europy, w ogóle z całego świata. I tutaj jak wpiszecie sobie adres lub miejsce, gdzie się aktualnie znajdujecie, no to wam wyszuka trasy najbliższe obok was. No i załóżmy, no i możecie sobie tutaj oczywiście filtrować, nie? Że na przykład trasy tam maksymalnie do 500 km, dużo lasów, góry, pustynie, wybrzeże, rzeki i tak dalej. Wszystko możecie sobie tutaj ustawiać. No ale wejdźmy na chwilę na jedną, na przykład pierwszą, lepszą z brzegu. O, widzicie? I wyświetla wam się... tu jest komunikat, że ukończone trasy. No właśnie, to też wspomnę od razu, jak już jest ten komunikat. Jak ukończycie trasę swoją, jakąś tam, którą jechaliście, to właśnie tak na mapie wam się wyświetli niebieska linia. Będziecie sobie mogli podglądnąć później, którędy dokładnie jechaliście i wszystkie informacje o tej trasie, czyli prędkości, z jakimi jechaliście, średnia prędkość, najwyższa prędkość, przewyższenia i tak dalej. Możecie to później analizować w domu. Dokładnie, fajne, przejrzyste, wszystko widać. Dobra, wyłączymy to. Jesteśmy na tej trasie i zobaczcie, tu jest pokazane dokładnie, jak ten gość, który tą trasę udostępnił, jechał wraz ze zdjęciami, które również on udostępnia. To jest chyba Korsyka, jeśli nie mylę się. Tak, to jest Korsyka. I tu po prawo macie tak, opis, w którym roku była utworzona, nieważne, ukończone, przez kogo, przez również nazwę użytkownika, ile ona ma kilometrów, 128 kilometrów, ile ona trwa, 3 godziny. Tu po prawo widzicie takie paski na czerwono. Im więcej tych pasków, im większa ta wyższa wartość tutaj, to znaczy, że trasa jest coraz piękniejsza, coraz ładniejsza, coraz więcej zakrętów, ma piękne widoki i tak dalej. Także tu widać, że to trasa jest po prostu świetna. Tu są zdjęcia osoby, która właśnie robiła te zdjęcia podczas jazdy. Tu widzicie dokładnie, zbliżając sobie, widzicie, w którym miejscu on dokładnie to zdjęcie zrobił. Wy też tak możecie robić, jak będziecie swoje trasy planować. Zaraz wam opowiem. Te zdjęcia można oczywiście przeglądać i tak dalej. Tu są różne informacje na temat tej trasy, przewyższenia, wysokości nad poziomem morza i tak dalej. Opis możecie sobie poczytać. I teraz tak, na dole mamy tak, rozpocznij planowanie, czyli tą trasę możemy sobie modyfikować. Możemy sobie dodawać punkty pośrednie, zmieniać start, metę i tak dalej. O tym za chwilę również opowiem, jak to się robi. No i eksportować plik. Klikając na eksportuj, no właśnie, tu mi wyskoczył komunikat, że musicie mieć wersję premium i to właśnie widać, że w wersji podstawowej tego się nie da zrobić. Ja się zaraz zaloguję na moje konto, bo ja mam wersję premium, no to pokażę wam, jak to wygląda. W każdym bądź razie możecie sobie ten plik eksportować jako GPX, KML, ITN, czyli tą trasę dokładnie możecie sobie wyeksportować na swój komputer, na swój dysk i później na przykład udostępnić na swoim TomTomie, czy nie wiem, na Garminie, jeżeli jeździcie, lub na jakiejś innej aplikacji. No nieważne na czym. W każdym razie można tak zrobić. Dobra, teraz tak. Wracamy z powrotem do głównej strony i wchodzimy na planer tras. Słuchajcie, to jest mapa Europy. Tutaj się zatrzymam na dłużej. Tu wam pokażę, jak w ogóle planować te trasy. Pierwsze, co wam muszę pokazać, co mi się bardzo podoba w tej nawigacji i to jest świetne przy planowaniu tras,
Widzicie, jak oddaliłem mapę Europy, wygląda zwyczajnie, ale zbliżamy sobie, pojawiają nam się autostrady i zbliżając coraz bardziej widzicie takie czerwone linie tutaj. To jest właśnie fenomenalne, ponieważ od razu widzę, gdzie drogi, które są pogrubione na kolor taki czerwony, są dla motocyklistów najlepsze. Czyli widząc trasę, na przykład taką jak tu, jest to jakaś tam zwykła, prosta droga, pewnie w jakiejś dolinie ze słabymi widokami, ale widząc takie coś, już wiem, że tu są fajne serpentyny, że to jest trasa widokowa. I to mi się bardzo podoba. Popatrzcie. Ja akurat tu jestem w Alpach, ale oddalę się, ja wam coś pokażę, na przykład Litwa, nie? Tutaj nie ma dużo serpentyn, równy teren, no to widzicie, proste, zwykłe drogi, nic ciekawego, po prostu jechać prostymi, zwykłymi drogami, ale jak już jestem gdzieś tutaj, na przykład w Austrii, no to widzimy wszystkie te trasy, które są pogrubione na pomarańczowo, na czerwono, o, na przykład tutaj. I planując właśnie taką trasę, i załóżmy, że ja mam jechać stąd gdzieś na północ, no to tu jest droga ta zwykła, taka pewnie lokalna, więc jadąc tędy, ja wiem o tym, że na pewno będę chciał przejechać sobie tędy, ponieważ chcę jechać jakimiś ładnymi drogami, więc zaznaczam sobie tutaj jako punkt pośredni i jadę tędy, a nie tą zwykłą drogą. I to mi się bardzo podoba, bo jeżeli wiem, że jadę do jakiegoś kraju, załóżmy do Słowenii, no to z Lubliany, załóżmy, jadę gdzieś nad morze, to przecież nie muszę jechać tą autostradą, tylko sobie zbliżam i widzę, gdzie są ładne widokowe trasy i tam oznaczam jako punkt pośredni i tam jadę. O, na przykład tutaj, zobaczcie, no fenomenalna trasa. Naprawdę i to działa i to jest zrobione świetnie, zawsze tak planuję i ja jestem ogólnie bardzo zadowolony z tego i mi się to bardzo podoba przy planowaniu tych dróg. Ale dobra, kolejna sprawa. U góry po lewo szukaj adresu, no to tu wiadomo, wpisujecie adres i tak dalej. I tu są zakładki, stacje paliw, przełęcze, gastronomia, atrakcje i tak dalej. I tu też chwilę muszę coś wam opowiedzieć. Klikając na przykład na taką stację paliw, zbliżamy sobie mapę, pojawiają wam się wszystkie stacje. Nie wiem, klikając na nią macie również opis tej stacji, od kiedy jest otwarta, kiedy jest zamknięta i możecie ustawić sobie jako start, jako punkt pośredni, jako cel lub zapisać w ulubionych. To jest jedna sprawa, ale co jest fajne również przy planowaniu tras? Przełęcze. Klikam sobie na przełęcze i zobaczcie, pojawiają mi się różne przełęcze. I załóżmy, myślę o przejechaniu gdzieś tutaj w tym regionie. Klikam sobie na taką przełęcz. Pojawia wam się od razu wysokość nad poziomem morza i nazwa takiej przełęczy. Tu jest jakaś niska, spróbujemy jakoś znaleźć większą. Na przykład tutaj. Klikając tutaj w nazwę tej przełęczy, przekierowuje was na stronę, na Google normalnie. I tutaj wyskakują różne strony o tej przełęczy. Widzicie, filmiki na YouTube, zdjęcia jakichś różnych motocyklistów, o tutaj jakiś filmik. Możecie znaleźć, poczytać, co to za przełęcz, pooglądać sobie zdjęcia i tak dalej. Fajna sprawa przy planowaniu dróg, przy planowaniu takiego wyjazdu. Zbliżam tu, następna jakaś przełęcz i znów mam nazwę tej przełęczy, klikam, odpalają mi się strony z Google Maps oraz różne inne. No i mogę sobie poczytać i zaplanować wyjazd, przejazd tędy. Fajna sprawa. Tak samo na przykład kempingi. Szukamy sobie kempingu, oddalamy, popatrzcie, pokazują nam się kempingi. Nie wiem, zbliżamy do jakiegoś, nie wiem, załóżmy tutaj. I również mamy nazwę tego kempingu. Czasami jest tutaj więcej informacji. Jak jest pewnie większy kemping, to jest więcej informacji. Czasami z Wikipedii są jakieś informacje podawane. Spróbuję, może coś znajdę. No akurat tutaj nie widzę, no ale wiecie, o co mi chodzi. O. No załóżmy, że tu mamy jakiś kemping. Klikam sobie na tą ikonkę i tutaj znajduję również informacje różne na temat tego kempingu. Także to mi się też bardzo podoba przy szukaniu, przy planowaniu właśnie noclegów, przy planowaniu jakichś przełęczy, również restauracje, atrakcje, serpentyny. Klikając na serpentyny, to wam się właśnie pojawią takie najciekawsze serpentyny właśnie dla motocyklistów. O, zobaczcie, na przykład ta droga. Klikając na tą serpentynę, również macie, no a tu akurat nie ma informacji, ale na niektórych są informacje podawane. I teraz tak, tu widzicie po prawo, mamy tak, ulubione miejsca. Tu będą wszystkie wasze ulubione miejsca zapisane, czyli, nie wiem, swój nocleg, swój hotel, swoje ulubione przełęcze i tak dalej, i tak dalej. Możemy to robić właśnie tak, jak wam przed chwilą pokazywałem przy tych ikonach, lub na przykład zbliżamy na jakieś miejsce, no nie wiem, ta droga mi się podoba, będę chciał tu jechać, więc klikam prawym przyciskiem myszy, dodaj do ulubionych, tutaj podaję nazwę,
tego miejsca, wybieram sobie jaka ikonka mnie interesuje, no i mogę sobie również opisać i zapisać tutaj. I jak zapiszemy, to pojawia nam się to właśnie miejsce tutaj w ulubionych. Później wiadomo, jak odsuniemy mapę, to będziemy te punkty ulubione mieć na mapie. Kolejną kwestią, o której jeszcze nie mówiłem, to widzicie te zakazy wjazdu tutaj. Klikając na taki zakaz wjazdu, pisze, że droga jest zamknięta na przykład od 6 do 8 rano. Też fajna sprawa podczas wyjazdu. Klikam w to. Droga zamknięta od niedzieli od 8 do 20. Także tu dostajecie różnego rodzaju informacje na temat tej drogi. Teraz jest marzec, jak ja to nagrywam, więc jeszcze dużo przełęczy jest pewnie zaśnieżonych, więc są drogi pozamykane. Widzicie, to jest na przykład w których miesiącach jest otwarta i zamknięta. Dużo różnych informacji. Również świetna sprawa podczas planowania. Widzicie, droga jest otwarta od 16 października do 31 listopada i od 1 kwietnia do 31 maja. Więc już wiecie, że na przykład wtedy nie pojedziecie tam w tych miesiącach, które jest zamknięte. Kolejna sprawa to moje trasy. Tutaj w moich trasach będziecie mieć wyświetlone drogi, trasy, które sobie zapiszecie. Ja Wam pokażę, ja mam tutaj trochę takich tras porobionych. Tu mam różne eksperymenty robione, moje. Różne wyjazdy z Bałkanów, gdzieś tam, gdziekolwiek, gdzie byłem. No nie wiem, wyświetlę jakąś tam z tamtego roku, na przykład tą. Tutaj robiłem sobie jakąś tam trasę. No i ona Wam się wyświetla. Oczywiście tę trasę możecie sobie modyfikować i na przykład eksportować plik, udostępniać ją komuś innemu lub ją usunąć, nie? Także tak jak widzicie, porzucamy tą trasę, bo ona mnie teraz nie interesuje. W moich trasach są zapisane Wasze trasy, które sobie utworzyliście. Ustawienia. W ustawieniach mamy tak, kilometry, mile. Ustawiamy sobie, czy ma na Waszych mapach pokazywane być ukończone trasy. Pokaż ulubione, czyli te punkty właśnie, które macie zapisane jako ulubione. No różne tutaj są ustawienia, nie? I teraz tak, jak włączę sobie pokaż ukończone trasy, na przykładzie Słowenii, to zaraz Wam się wyświetli, o właśnie, widzicie, te niebieskie linie. To jest akurat mój wyjazd do Słowenii tamtego roku i tutaj widzę, którędy jechałem dokładnie w każdy dzień. Na aplikacji, również na telefonie macie więcej informacji na temat tej drogi, z datami, kiedy to było, wszystko. Fajna sprawa. Ale dobra, ja to teraz wyłączę, bo nam będzie przeszkadzać. Dobra, obok ustawienia mamy importowanie GPX, czyli możecie sobie plik GPX, który macie gdzieś tam na dysku, zaimportować do tej Kalimoto i wyświetli Wam się tutaj na mapie. I tutaj obok mamy eksportuj plik, czyli jak mamy utworzoną jakąś tam trasę, klikamy sobie eksportuj plik, wybieramy sobie na przykład GPX, no i zapisuje Wam się na dysku plik właśnie z tą trasą. Na dole mamy tak, planer tras okrężnych, o której zaraz opowiem, no i pobierze aplikację. Teraz tak, planowanie. Słuchajcie, to co mi najbardziej się podoba właśnie to jest planowanie na komputerze w domu tych tras. Załóżmy, zrobimy to na przykładzie Słowenii, tak jak w tamtym roku byłem. Załóżmy, że mieszkamy w Krakowie i chcemy dojechać do Słowenii i planujemy sobie, że pierwszy dzień dojadę autostradami do Lubliany, bo tam mam hotel zarezerwowany. Więc albo wpisujemy sobie tutaj adres, albo zbliżamy, no nie wiem, załóżmy mieszkamy w Krakowie i załóżmy, że gdzieś tu, klikam prawym przyciskiem myszy i mogę wybrać ustaw jako start, jako punkt pośredni, jako cel lub utworzyć trasę okrężną z tego punktu, ale to opowiem za chwilę. Ustawiam jako start w Krakowie, oddalam, wpisuję oczywiście adres Słowenii do tego hotelu lub na przykład tam najeżdżam mapą, powiedzmy, że mieszkam tutaj, załóżmy tu i daję ustaw jako cel. I widzicie teraz, Kalimoto obliczyło nam trasę z Krakowa do Lubliany, ale jak widać nie prowadzi ona autostradą. Nawigacja ta ma ustawione domyślnie od razu tworzyć trasy kręte. Ale jeżeli ja chcę dojechać autostradą cały czas, to mamy do wyboru tak. Tu po prawo w ogóle macie wszystkie informacje na temat tej trasy, czyli ile kilometrów, 924, ile ona będzie trwała, 15 godzin 38 minut. Tu mamy ten pasek, o którym mówiłem, im bardziej zapewniony, tym lepiej. Ustawienia, no to już mówiłem, to nie będę jeszcze raz opowiadał. Tutaj strzałka do góry, czyli importowanie pliku, że możemy zaimportować plik, tak jak mówiłem, i eksportowanie, czyli właśnie klikając tutaj, mamy do wyboru GPX, KML i TN, czyli tą trasę możemy sobie wysłać jako GPX. Tu mamy adres startu, adres naszego miejsca docelowego. I tu po prawo widzicie taką ikonkę, która jest podświetlona na czerwono z małym zakrętem. To oznacza, że jest właśnie kręta trasa.
chcący zmienić tą drogę na to, żeby jechać autostradą, to mogę kliknąć na tą ikonę i pojawiają Wam się 4 opcje do wyboru. Albo bardzo kręta trasa, która jest domyślnie ustawiona przez nawigację, trasa najszybsza, ale bez autostrad, jeżeli na przykład nie mamy winiet, lub autostrady. Klikam sobie na autostrady. Widzicie, przeliczyło mi tą trasę i już zmieniły się kilometry, zmienił się czas i jedziemy autostradą. Bardzo proste, bardzo szybkie, ale kolejna fajna opcja to jest taka, że na przykład jedziemy przez Polskę autostradą, Czechy autostradą i załóżmy, że już w Austrii nie chcę jechać autostradą, tylko chcę sobie jechać jakimiś drogami zwykłymi. To ja tak robię na przykład, że zbliżam sobie tutaj, widzę granicę między Czechami a Austrią. Daję sobie tutaj jako punkt pośredni, prawym, ustaw jako punkt pośredni. Pojawia nam się 1, czyli pierwszy punkt pośredni. Po prawej stronie mamy również właśnie ten adres, który teraz dodałem. I widzicie, znów nawigacja zrobiła nam od startu do tego punktu pośredniego jako trasę krętą, bo tak jest ustawione domyślnie. Oddalam mapę, widzicie? Już nie ma autostrady. Ponieważ ja chcę z Krakowa do pierwszego punktu pośredniego jechać autostradą, a później zwykłymi drogami, no to znów albo klikam tu, tak jak Wam przed chwilą pokazywałem, albo klikam na tą 1, czyli na pierwszy punkt. I tutaj jest ta sama sytuacja. Tutaj mam też do wyboru właśnie autostradę, drogę szybkiego ruchu, krętę lub bardzo krętę. Wybieram sobie autostradę, czyli jadę do pierwszego punktu autostradą, ale już z pierwszego punktu do kolejnego, do celu, nie chcę już jechać autostradą, to klikam sobie na tą ikonkę i tu wybieram już na przykład drogę szybkiego ruchu bez autostrad, czyli jadę już bez winiet. Świetna sprawa, to mi się bardzo podoba, ponieważ jak ja czasami jeździłem, ja mieszkam w Austrii, tutaj w okolicach Wiednia i jechałem sobie na przykład do Serbii, w Austrii mam winietę wykupioną na cały rok, no to jechałem przez Austrię autostradami, znaczyłem sobie punkt przed granicą jako punkt pośredni i później już sobie zaznaczałem drogi właśnie jakieś kręte i dalej już jechałem zwykłymi drogami. Oczywiście tych punktów pośrednich możecie robić więcej i każdy odcinek z osobna ustawiać. Zaraz Wam pokażę. No i załóżmy, że ten pierwszy dzień wyjazdu naszego nam pasuje, że chcemy tak. Daję zapisz. Tutaj wpisujemy sobie, nie wiem, nazwę, powiedzmy, nie wiem, dzień pierwszy, bez polskich znaków, nieważne. Jakiś komentarz dodać i sobie zapisać. Trasa Wam się zapisuje i ona Wam się pojawia w moich trasach tutaj. Dobra, porzucimy tą trasę i załóżmy, że pierwszy dzień mamy zrobiony. Jestem w tej Lublianie i planuję sobie coś na drugi dzień. Więc znów prawym ustaw jako start i załóżmy, chcę jechać pierwsze co na jezioro Bled. Wpisuję znów adres lub na przykład jezioro Bled jest tutaj. Zbliżam, daję prawym, ustaw jako punkt pośredni. Wyskakuje jako pierwszy punkt pośredni. Później chcę jechać do Krańskiej Gory. Ja Wam to pokazuję, bo ja tu akurat w tamtym roku byłem i tak planowałem trasy, więc mi jest łatwo. To jest Krańska Gora. W ogóle a propos, tutaj to jezioro przepięknie tu jest. Polecam tutaj zajechać. Ślicznie. O, widzicie? I tu już jest zaznaczona ta droga pogrubiona tym czerwoną linią i naprawdę ta droga tutaj jest przepiękna. Może nie ma dużo zakrętów, ale właśnie widok na to jezioro i na to miasteczko jest po prostu śliczny. Nie wiem jak oni to robią w Kalimoto, ale te drogi, które są oznaczone takim kolorem naprawdę są świetne. Polecam. Dobra. Znaczę tu jako kolejny punkt pośredni, czyli drugi. Oddalam. I tu jest właśnie ta ruska droga tak zwana. Chcę tędy przejechać. Zobaczcie ile tu jest serpentyn. Byłem na tej drodze, również fajna. Oznaczam sobie jako punkt pośredni, że chcę tędy przejechać. O, i widzicie? I tu na przykład, a to zaraz Wam opowiem, bo się zmieniła kolejność. 1, 2, 3. Ja chcę jechać z Bled tutaj, a później z tego tu. Także ja Wam później pokażę, jak to zmienić. Ale to za chwilę. I tu jest Mangarska Cesta. Fenomenalna droga. Zaznaczam jako kolejny punkt pośredni. No i nie wiem, no i załóżmy, że będę nocował gdzieś, powiedzmy tutaj w tym miasteczku, że tutaj tak planuję, no nie? No to daję prawym i ustaw jako cel. I teraz ona utworzy nam już całą trasę. Pierwsze, co mi się nie podoba, kolejność. Tu jest pierwszy punkt, tu jest trzeci, tu jest drugi. Więc po prawej stronie możecie chycić tą dwójkę, czyli ten punkt pośredni, zmienić go razem z tym trzecim, żeby to było jako dwójka, to było jako trójka. Chytamy dwójkę, przenosimy tutaj i wszystko się układa. Widzicie? Pierwszy punkt, drugi punkt, trzeci, czwarty i cel. I ta sama sytuacja. Piszę ile kilometrów, ile czasu potrzebujecie na to. Zapełnione na czerwono na full, to znaczy, że jest fenomenalna droga. Tu już mówiłem, nie będę powtarzał się.
I tu mamy znów, widzicie, każdy odcinek ze startu do pierwszego punktu, z pierwszego do drugiego, z drugiego do trzeciego mamy do wyboru również kręte drogi, możemy sobie zmieniać. Załóżmy, że tu chcemy jechać drogą szybkiego ruchu, zmieniło nam trasę z Lubliany do Bled, jedziemy drogą szybkiego ruchu, widzicie tą ikonkę tutaj. Później chcemy jechać krętą drogą, może zostać, na przykład tutaj chcemy jechać bardzo krętą drogą, więc Wam zmieni, jeżeli jest oczywiście taka możliwość. I każdy ten punkt możecie sobie zmieniać. Fenomenalna rzecz. Kolejna sprawa. Chytacie za jakiś punkt pośredni, nie wiem, za tutaj jedynkę możecie przenosić, bo chcę tędy przejechać. Przenosi Wam to miejsce tutaj, od razu zmienia trasę. Nie wiem, z metę przenosimy, że chcemy dojechać tu. Zmienia Wam mapę. Świetna sprawa. Nie wiem, zauważyłem na przykład, że tu jest jakaś ładna droga, ona mnie kieruje tamtędy, ja chcę jechać tu, no to zbliżam, daję prawym, dodaję jako punkt pośredni. Widzicie? Jedzie w tamto miejsce, gdzie mówiłem wcześniej, gdzie chciałem jechać wcześniej, z powrotem wjeżdża w ten punkt. Możecie tutaj robić co chcecie, zmieniać kolejność, przestawiać, ustawiać, modyfikować i cała ta trasa jest oczywiście zapisana wszędzie. To znaczy wszędzie, jest zapisana na dysku Kalimoto, czyli możecie ją odpalać ze smartfona, z każdego urządzenia, gdziekolwiek jesteście. Ja tak planuję trasy, zapisuję tą trasę jako powiedzmy drugi dzień i jestem już na miejscu, no to sobie na telefonie już modyfikuję, jeżeli na przykład nie dojechałem do tego celu, tylko jestem gdzieś tutaj, no to sobie zmieniam ten cel lub modyfikuję sobie trasę, bo na przykład jest jakaś droga zamknięta, w jakiś wypadek czy coś, to sobie mogę wszystko na bieżąco modyfikować i zapisywać. Tą trasę możemy udostępnić kolegom, jeżeli jedziecie w grupie, wysyłacie na Waszą grupę, każdy odpala sobie, macie tą samą trasę. Świetna sprawa. Możecie ją udostępnić również właśnie na blogu lub udostępnić ją innym użytkownikom. Podczas jazdy zatrzymujecie się w danym miejscu na jakichś serpentynach, robicie fotkę, macie tą fotkę później zapisaną. Super rzecz. Mi się bardzo podoba. Tu na dole po prawo macie jeszcze obróć trasę. Klikając na to zmieniamy cel jako Lubliana będzie wtedy jako cel, jako meta, że tak powiem. A tu, gdzie mieliśmy dojechać, będzie jako start. No, wiadomo, wiecie o co mi chodzi. Obracamy ją. Ok, no to chyba opowiedziałem Wam wszystko. Mam nadzieję, że nic nie zapomniałem. Oczywiście, tak jak mówię, tu jeszcze podczas planowania tej trasy możemy sobie włączyć te przełęcze. I widzicie, tu jest nasza droga, ale widzimy na przykład, że tutaj jest jakaś przełęcz, tu czy tu. Więc możemy sobie kliknąć na tą przełęcz i dodać ten punkt pośredni, albo ustawić jako cel, no nie? Także wszystko tutaj możecie sobie kombinować, przestawiać, ustawiać. Zmieniać te drogi. Świetna, świetna sprawa. Dobra. Jak będziecie mieć jakieś pytania, piszcie pod filmem. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Teraz Wam pokażę jeszcze jedną rzecz. Planer tras okrężnych, tylko wyłączę sobie te przełęcze. Planer tras okrężnych. Klikacie sobie tutaj, ustawiacie, gdzie rozpocząć trasę. Albo z miejsca, w którym aktualnie się znajdujecie, albo tam jakiegoś, którego jesteście teraz, na przykład, no nie wiem, dajmy tą Lublianę. Tutaj, o, na przykład jest Lubliana. Jako start. Ustawiacie sobie dystans. Chcecie jechać powiedzmy 200-300 km, załóżmy. Powiedzmy, że nie że jesteście w Lublanie, macie nocleg i chcecie sobie zrobić trasę okrężną na następny dzień. Wybieramy 300 km, do 500 km maksymalnie. Kierunek, w którym chcecie jechać, albo losowo zostawić, albo sobie wybrać wschód, południe, zachód, północ. Zależy jak tam wolicie. No i dobra, dajmy losowo i utwórz trasę okrężną. Trasa utworzona. No i ta sama sytuacja co przedtem. Cały opis macie tu po prawej. Oczywiście możecie wyznaczyć inną trasę, to Wam poszuka jakąś inną. Możecie ją oczywiście znów przestawiać, przesuwać, dodawać punkty pośrednie. No, wszystko możecie robić tak, jak i przedtem Wam pokazywałem podczas normalnie planowania trasy. No i tak, zapisujemy tą trasę lub udostępniamy kolegom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, porzucimy trasę. Chyba opowiedziałem Wam wszystko. Teraz Wam pokażę w ogóle, jak to działa na smartfonie. Jest to bardzo podobnie, ale pokażę Wam, jak wygląda właśnie nawigowanie na smartfonie. No dobra, widzicie teraz ekran mojego smartfona, czyli Kalimoto na smartfonie. Mapa wygląda tak samo, tutaj się nic nie zmienia. Również te drogi kręte widać, tak jak właśnie teraz widzicie, te pogrubione linie. U góry macie również szukaj adresu, serpentyny, przełęcze, to samo co i na komputerze, więc nie będę omawiał tego jeszcze raz. Po prawej stronie możemy sobie wybrać mapę, na przykład standardową, tak jak teraz, teren lub satelitę. Wiadoma sprawa, chyba nie muszę tego tłumaczyć. Wybieramy standard.
możemy sobie wybrać różne opcje, czyli na przykład drogi z ograniczeniami, no bo ona Wam pokazuje właśnie jakieś zamknięte drogi, jak są, no to wtedy Wam pokazuje, lub jakieś ograniczenia w ruchu drogowym i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj mamy również zdjęcia z trasy, żeby Wam pokazywała, pokaż ukończone trasy, pokaż ulubione miejsca, niebezpieczne miejsca i tak dalej, nie? Także tu możecie sobie poustawiać. Na dole po prawo jest profil, no to tutaj macie swój profil, czyli swój login, swoje dane i po lewo macie trasy. No to tutaj na tych trasach to jest to samo co na komputerze, czyli u góry po prawej stronie macie zaplanowane trasy, ukończone trasy, właśnie Wasze. Klikając tutaj na taką ukończoną trasę, tutaj mam różne jakieś tam trasy, nie wiem, załóżmy, wybiorę jakąś jedną, o to było chyba z Polski jakaś trasa, tak. No to jak byłem w Polsce, to jeden urywek trasy, który sobie zapisałem. I tu ile macie? 124 km, że 3 godziny ona trwała. Możecie ją zobaczyć sobie na mapie. I schodząc na dół, to co mówiłem wcześniej. Tutaj możecie sobie dać jakby ocenę, nie? Poziom frajdy, krajobraz, stan dróg, czyli tam sobie zaznaczamy ile gwiazdek. Możemy sobie tam dodać, nie? Na przykład, że poziom frajdy na 4 gwiazdki, krajobraz i tak dalej. No, robicie co tam chcecie. Właściwości możecie tutaj sobie ustawić las, góry, pustynia, wybrzeże i tak dalej. Tu macie analizę, to co mówiłem, fajna sprawa. Na przykład po ukończonej trasie widzicie średnia prędkość 40 km na godzinę, maksymalna 122, przewyższenia, pochył motocykla, ile, no, siłę wiatru i tak dalej. Profil wysokości, stopień pochylenia, przyspieszenie, prędkość. Wszystkie dane z każdej ukończonej trasy. Fajna rzecz. Oczywiście jak kliknę na tą trasę, to mi ją pokaże, nie? Widzicie tutaj. Możecie również ją rozpocząć planowanie, no nie? Czyli tą trasą możecie jechać jeszcze raz, którą tam kiedyś jechaliście. Dobra, wracamy z powrotem do mapy. No i tworzenie tras. Bardzo podobnie jak na komputerze. Klikamy na nowa trasa i znów mamy nagrywaj trasę na samym dole, czyli po prostu będzie Was tylko śledzić, którędy jedziecie i później będziecie mieć zapisane po prostu tą niebieską linią, gdzie jeździliście. Utwórz trasę okrężną, no to taka sama sytuacja, jak Wam pokazywałem. Wybieramy sobie długość, wybieramy sobie start, że Twoja lokalizacja, opcję trasy, czyli kręta, bardzo kręta, no i w jakim kierunku, no nie? Zachodnim na przykład i utwórz trasę okrężną. Cofamy. No i u samej góry mamy planuj trasę, czyli ta sama sytuacja, co i właśnie przedtem. Nie wiem, zbliżamy, załóżmy już tutaj, klikam, przytrzymuję chwilę i pokazuje mi, co to za miejsce. Mogę szukać to miejsce w sieci, może będą jakieś tam informacje, zapisać w ulubionych lub daję dodaj. I tutaj znów ustaw jako punkt pośredni, jako start, jako cel lub utwórz trasę okrężną z tego miejsca. Dajemy ustaw jako start. No i załóżmy, że gdzieś, nie wiem, widzę, że tu są ładne tereny, o na przykład tu jest jakaś ładna droga, klikam znów prawym, przytrzymuję, dodaj, ustaw jako punkt pośredni. No i nie wiem, no i ten Dzierżanów, powiedzmy, że jesteśmy tutaj, daję, przytrzymuję prawym, dodaj, ustaw jako cel. Słuchajcie, trasa została utworzona, od razu pokazuję Wam na mapie i znów możemy ją modyfikować, tak jak wspominałem wcześniej. U góry macie ile kilometrów ona ma, ile będzie trwała, ilość zakrętów i tak dalej, i tak dalej. Te plusiki, które tu widzicie między startem a na przykład pierwszym punktem pośrednim, klikając na taki plusik, możemy sobie dodać kolejne miejsce, które nas interesuje, no nie? No i oczywiście klikając na tą drogę krętą, zmieniamy sobie na bardzo krętą, bez autorstwa lub szybką. Tak samo jak na komputerze. Klikając na te 3 kropeczki po prawej stronie, chytamy, przytrzymujemy chwilę, możemy sobie przenosić, zmieniać kolejność oczywiście. Tak samo jak i na komputerze. Także też również bardzo prosta, bardzo intuicyjna. Robi się to bardzo szybko, świetna sprawa. Na samym dole po prawo, klikając te 3 kropeczki, możemy tak, odwrócić trasę, tak jak mówiłem wcześniej, zaprosić do wspólnej trasy. No właśnie, jesteście gdzieś na wyjeździe, robicie taką trasę wieczorem w hotelu, czy tam gdzie jesteście, zapraszasz swoich kolegów do tej trasy i oni później wszyscy mają na swoich smartfonach tą samą drogę. Lub udostępnić tą trasę możecie, czyli tam, nie wiem, na WhatsAppie, czy komuś tam innemu, zapisać tą trasę u siebie na telefonie lub porzucić. I rozpocznij nawigację. Klikając na rozpocznij nawigację,
Ponieważ to jest trasa w Polsce, ja teraz jestem w Austrii, więc on mi się pyta od razu, czy dojechać do miejsca startu. Tutaj u góry pisze. Pisze mi, że 436 km, 7 godzin 30 minut na sam dojazd do tej trasy. Mogę sobie wybrać, czy chcę drogę krętą tam dojechać, bez autostrad, czy na przykład czy z autostradami. Załóżmy, że z autostradami. I obliczyło mi trasę, widzicie, z mojego punktu, gdzie ja teraz jestem, do tej trasy, którą sobie tam utworzyłem. Do tego pierwszego punktu pośredniego. No i dobra, załóżmy, że jadę tam i że będziemy jeździć tą drogą. Daję start. No i tutaj macie pokazane, jak wygląda właśnie ta nawigacja. Oczywiście wyłączę głos. Dobra, wyłączyłem głos. Ja oczywiście teraz nie jestem w mieszkaniu, więc nie będzie pokazywać, jak jadę, ale opowiem Wam, jak to wygląda. U góry po lewo macie pokazane, za ile metrów następny skręt, na przykład jak w tym przypadku za 400 metrów w prawo. I tutaj po prawej stronie u góry macie różne opcje do wyboru. Możemy sobie zmieniać godzina przyjazdu, ile pozostało kilometrów, ile godzin, ile do następnego punktu pośredniego, następny skręt na jakiej ulicy, z jaką prędkością aktualnie jedziecie, jaka jest wysokość, przewyższenia, średnia prędkość i tak dalej, i tak dalej. I to więc tu sobie ustawiacie, co chcecie. I tą drugie tak samo, te same zakładki możemy sobie ustawić. Aha, na przykład bateria, ile procent zużycia jest teraz aktualne, która jest godzina. No wszystko tutaj możecie sobie poustawiać. Fajna sprawa, na przykład przyjazd i powiedzmy, że zostało 391 km. Ok, po prawej stronie macie ograniczenia na danej ulicy, której jesteście, czyli 40 na godzinę. Pod spodem będzie prędkość, z którą jedziecie aktualnie. Po lewej macie plus i minus, czyli oddalanie mapy, zbliżanie mapy, włączanie, wyłączanie dźwięku. I na dole wybór mapy jako 3D, jako 2D lub ustawione na północ, tak jak w większości nawigacji. I teraz tak, opcje trasy. Klikając na opcję trasy możemy tak, dodać zamkniętą drogę, jeżeli jest jakaś zamknięta. Możemy pominąć następny punkt pośredni. Wejść w ustawienia, no to już nie będę omawiał tych ustawień, bo to wszędzie jest to samo. Następna stacja paliw. Klikając na to, pyta się, czy chcecie zajechać na następną stację paliw, dajecie tak lub nie. Pod spodem macie stację paliw. Klikając tutaj, wyświetlają Wam się wszystkie stacje paliw i za ile kilometrów są następne. Klikając na jakąkolwiek, na przykład na tą, pyta się, czy chcecie do tej stacji dojechać, tak lub nie. I zapisz lokalizację. Możecie zapisać sobie lokalizację, gdzie aktualnie się znajdujecie. Zrobić zdjęcie, czyli robiąc zdjęcie, zapiszę Wam w Waszej mapie dokładnie w tym miejscu, w którym się znajdujecie. Później gastronomia, czyli restauracje. Wybieracie sobie jakąś restaurację, jeżeli tam gdzieś szukacie. No i spotkania motocyklistów to są jakieś punkty, hotele, które no, takie są przyjazne dla motocyklistów. I możecie tak oczywiście przerwać taką trasę lub zakończyć taką trasę. Po zakończeniu tej trasy zapisuje Wam się w ulubionych. Ok, tak jak widzieliście, nawigacja ta ma dużo świetnych, różnych opcji, które mi się osobiście bardzo podobają. Oczywiście nie jest to aplikacja na przykład do tworzenia tras offroadowych, tras rowerowych, pieszych. Do tego są inne aplikacje. To jest stworzona głównie dla motocyklistów, którzy podróżują po Europie, po świecie, do planowania tras. Mi osobiście bardzo się podoba. Jest to moja szczera opinia. Ja jeżdżę na niej od bardzo długiego czasu, także jeżeli ktoś ma ochotę, spróbujcie. Ale oczywiście ma też swoje wady, o których teraz Wam opowiem. Pierwszą wadą, jaka przychodzi mi do głowy, to komunikaty głosowe są takie trochę sztuczne, wygenerowane przez sztuczną inteligencję AI. Takie niezbyt przyjemne. Zresztą teraz większość nawigacji chyba tak też robi. Także to jest niezbyt przyjemne. Druga sprawa, jak planujecie trasy bardzo kręte, to musicie zwrócić uwagę na to, że na przykład mówię tutaj o Bałkanach, bo na przykład w Austrii, w Niemczech, no to jeździcie głównie asfaltami, tutaj na boczne drogi jest zakaz wjazdu, ale na Bałkanach, co mi się zdarzyło w tamtym sezonie, jak ustawicie sobie bardzo kręte trasy, może Was poprowadzić przez drogi szutrowe, także kto nie lubi jeździć szutrami lub ma motocykl nieprzystosowany, no to musicie zwrócić na to uwagę. Mi to kompletnie nie przeszkadza, bo ja lubię tak jeździć, ale może Was tak pokierować. Kolejna wada, którą zauważyłem, to czasem się zawiesi, zgubi się na chwilę, ale po chwili tam wraca do poprzedniej trasy, chociaż to się zdarza w większości nawigacji, w większości aplikacji. I co jeszcze? Zauważyłem też, że czasem jedziecie właśnie jak macie krętą drogę ustawioną
jedziecie tą trasą, to ona czasem zobaczy jakiś zakręt z boku i pokieruje was w bok, dosłownie przejedziecie 500 metrów, bo ona tam zauważa jakiś jeden zakręt więcej i wbijacie z powrotem na tą trasę. Więc czasami trzeba zwracać uwagi na to podczas jazdy, czy ona właśnie nie zjeżdża tak na chwilę tylko na bok i zaraz z powrotem wjeżdża z powrotem w główną drogę, także trzeba na to zwrócić uwagę. I co jeszcze? No i to, że jest wersja płatna, nie? Wersja podstawowa jest bardzo ograniczona. Wersja płatna jest moim zdaniem świetna. Może to dla niektórych być minus, no bo trzeba jakąś tam kwotę uiścić, ale myślę, że warto, bo nie jest to aż taki duży koszt raz na rok, a naprawdę będziecie zadowoleni jeżdżąc po tych trasach, które Wam ona stworzy. Poza tym ja jestem bardzo zadowolony z tej nawigacji. Korzystam z niej od dawna. Jest to moja naprawdę szczera opinia. Myślę, że będziecie zadowoleni. Jest to oczywiście moja subiektywna ocena, ale ja jestem ogólnie zadowolony. O czym muszę wspomnieć jeszcze, że macie możliwość po 14 dniach zrezygnowania z tej wersji premium, jeżeli Wam się coś nie spodoba. Z tym, że jak weźmiecie sobie ten kod rabatowy ode mnie, to oficjalnie nie można wtedy zrezygnować. Oni Wam pobierają z konta pieniądze. Ale mam zapewnienie od nich, że gdyby coś się stało, że naprawdę Wam się nie podoba lub nie wiem, no ogólnie Wam nie pasuje, piszcie do nich na maila. Po polsku możecie pisać i oni do 14 dni zwrócą Wam pieniądze na konto. Także warto wypróbować, ocenicie sami. Nie zapomnijcie o kodach rabatowych. Pierwsze 14 dni do 25 marca 2026 macie RM Moto 20, 20% upustu, później RM Moto 10, 10% upustu. Zapraszam również na mojego bloga rmotoadv.com. Tam również opiszę tą nawigację, wrzucę jakieś zdjęcia. Są tam też różne wpisy z moich podróży, o innych motocyklach, galerie zdjęć, pliki GPX do pobrania itd. Także zapraszam na moje social media. Jeśli macie jakieś pytania i o czymś zapomniałem w filmie, no to piszcie oczywiście w komentarzach pod tym filmem. Postaram się Wam odpowiedzieć na wszystkie. A my już widzimy się za niedługo na trasie, sezon się zaczyna, także do zobaczenia już niedługo. Na razie, trzymajcie się, cześć. Dotrwałeś do końca, no to po co się tak szybko rozstawać? Zobacz na jakiś film, który jest wyświetlany obok, zasubskrybuj kanał. Po co masz mnie potem szukać po całym YouTubie jak zaginione skarpetki?